Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest mój serdeczny kolega ze studiów Grzegorz Pacholczak. Cześć Grzesiu. Dzień dobry wszystkim, cześć Krzysiu. Grzesiu jest zawodowym siatkarzem, trenerem przygotowania motorycznego oraz nauczycielem wychowania fizycznego. Zgadza się, Grześ? Wszystko się zgadza. Grzesiu, ja chciałem zapytać, jak się ta twoja przygoda ze sportem rozpoczęła i dlaczego akurat siatkówka? Bo jesteś rosły chłopak, ale to jest dobre w dużej ilości sportów. Dlaczego siatkówka akurat? Siatkówka przede wszystkim dlatego, że mój tata zaszczepił we mnie tą pasję do tej dyscypliny. Ogólnie moja cała przygoda ze sportem rozpoczęła się może w mało oryginalny sposób, bo oboje moich rodziców było związanych ze sportem. Tata jest trenerem siatkówki, mama jest trenerką fitness. No ja, tak jak mnie przedstawiłeś, postanowiłem to troszeczkę połączyć, zmieszać, no i wyszło jak wyszło. Jestem siatkarzem i trenerem przygotowania motorycznego siatkarzy. Moja przygoda ze sportem to w zasadzie całe moje życie jest taką jedną wielką przygodą ze sportem. Od małego czas spędzałem albo na boisku, albo na hali, albo na siłowni u rodziców, a jeśli nie tam, to w domu zawsze była piłka do piłki nożnej, piłka do siatkówki, więc zawsze gdzieś tam się tą piłkę odbijało. No i tak mi zostało do dzisiaj, że muszę być cały czas aktywny, muszę cały czas spędzać czas w ruchu. No i ten sport jest dla mnie takim wyborem naturalnym, wręcz bym powiedział. Czy każdy, kto gra w siatkówkę, powinien być wysoki, Grześ? Generalnie selekcja do siatkówki wygląda w ten sposób, że bierze się najwyższe dzieci, zarówno chłopców, jak i dziewczyny. Natomiast prawda jest taka, że nie trzeba mieć 2 metrów albo ponad 2 metrów, żeby być siatkarzem. Jest wiele przykładów, pomijam swój przykład, bo ja też 2 metrów nie mam. Pomijam swój przykład, bo gdzieś tam ja doszedłem do pewnego poziomu w siatkówce, natomiast nie jestem gdzieś tam na tym elitarnym poziomie. Natomiast na poziomie elitarnym też zdarzają się zawodnicy, którzy mają nierzadko nawet poniżej 1,90 m. Także powiedzielibyśmy, że są w takiej, jeśli chodzi o Polskę, w takiej przeciętnej. No i jest szansa zostać siatkarzem ze wzrostem niskim, natomiast trzeba się liczyć z tym, że ta droga będzie dużo cięższa, dużo bardziej wyboista. Prawdopodobnie nie będzie oparta o szkolenie centralne, bo tak jak mówiłem, tutaj selekcja do szkolenia centralnego, czyli szkolenia przez Polski Związek Piłki Siatkowej, jest zazwyczaj oparta o warunki fizyczne. W związku z tym gdzieś tam bocznymi drogami można się przedrzeć do tej dużej siatkówki, także z niższym wzrostem. A ty, Grześ, możesz nam zdradzić, ile ty masz wzrostu? 192 cm. Okay. Także nie jestem gigantem. Ludzie się za mną nie oglądają na ulicy. Jest wszystko w porządku. No, żona się ogląda, to najważniejsze. Tak, żona się ogląda. To mi się najbardziej podoba. Grzechu, a jakbyś miał podać takie uniwersalne cechy, jakie powinien mieć siatkarz? No bo ustaliliśmy już, że nie musi być wysoki, przynajmniej aż tak bardzo, ale ten wzrost pomaga. To jaki jeszcze powinien być? Myślę, że pomijając te cechy fizyczne, o których powiedzieliśmy, chociaż może właśnie zacznę od tych cech fizycznych, żeby było gdzieś tam spójność tej rozmowy. Oprócz wzrostu w siatkówce najważniejsza jest siła, ale siła taka w aspekcie szybkości. To znaczy my nie chcemy być strongmanami, chcemy być szybcy i silni. Czyli powiedzielibyśmy tak, mówiąc po naszemu, po AWF-owsku, potrzebujemy... Jakoś będzie. Tak, potrzebujemy dużo mocy i potrzebujemy tego, żeby ta moc była generowana w jak najkrótszym czasie, żeby siła była generowana w jak najkrótszym czasie. To jeśli chodzi o te cechy fizyczne. Czyli taka eksplozywność. Dokładnie, eksplozywność, zwinność, dlatego że w siatkówce oprócz tego, co dzieje się, mówiąc tak kolokwialnie, na siatce, czyli atak, blok, wszystkie te elementy najbardziej widowiskowe, dużo dzieje się także w parkiecie, czyli gdzieś tam piłki bronione są często w rzutach, wpadach bocznych, przemieszczamy się głównie
w płaszczyźnie czołowej. No i ta zwinność jest bardzo, bardzo potrzebna, szczególnie w tych ruchach bocznych, lateralnych, mówiąc tak właśnie AWF-owsko. Mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe. Jak najbardziej. No to już mamy te cechy fizyczne omówione, to mamy jeszcze takie, nazwijmy to, mentalne. Tak. Bardzo, bardzo istotny jest w siatkówce mental. Coraz więcej się o tym mówi. Teraz bardzo głośno w mediach jest, jeśli chodzi o wypowiedź byłego kapitana reprezentacji Polski Michała Kubiaka, który gdzieś tam stwierdził, że on osobiście nie docenia roli psychologa sportowego, natomiast zauważam w siatkówce taki kierunek, że jednak ci zawodnicy korzystają lub nie korzystają z tych usług psychologa, natomiast zwracają większą uwagę na tą mentalność. Ta mentalność jest szczególnie dlatego ważna na tym elitarnym poziomie, że siatkówka, to bardzo często się o tym mówi, jest takie powiedzenie, myślę, że głównie wśród siatkarzy i trenerów, natomiast mówi się, że siatkówka jest najbardziej zespołową grą ze wszystkich, dlatego że w jednej akcji potrzeba przynajmniej 2 zawodników, żeby ona miała w ogóle jakiś sens, czyli przynajmniej jednego, który przyjmie, jednego, który wystawi i ten, który przyjmie, może ją ewentualnie zaatakować, prawda? Więc tutaj mamy już przynajmniej 2 zawodników. Do tego elementy współpracy między zawodnikami linii ataku i linii obrony to jest bardzo istotne. No a do tego potrzeba dużych zdolności takich interpersonalnych, żeby po prostu dobrze dogadywać się w drużynie, żeby gdzieś tam ta nić porozumienia była na jak najwyższym poziomie. I dlatego myślę, że te cechy mentalne i intelektualne, bo to też trzeba zaznaczyć, że tutaj w siatkówce wymaga się jednak od zawodników pewnego poziomu także zdolności intelektualnych, są niezmiernie istotne w tej dyscyplinie. A jak to jest, Grzesiek, już tutaj wspomniałeś o tej mentalności, tym nastawieniu. Jak to jest, jakbyśmy mogli tak zestawić, jak mecz się będzie układał, jeśli powiedzmy, że z grubsza drużyna jest zgrana? To znaczy, wiedzą, na co ich stać nawzajem, wiedzą, jakie założenia taktyczne ćwiczyli z trenerem, ale jak to jest, jeśli na przykład danego dnia danych 2 kolegów, którzy grają na jakichś tam pozycjach w jednym składzie, pokłóciło się o coś, o dziewczynę, o zegarek, o kasę. Jak to jest wtedy i jak to wpływa na całą grę zespołu? To jest bardzo ciekawy temat. Muszę Ci powiedzieć, że ostatnio jakoś dziwnym trafem bardzo często na ten temat rozmawiam z różnymi ludźmi. Może głównie przez to, że ostatnio omawiałem z kolegą różnicę pomiędzy trenowaniem mężczyzn, którym ja się zajmuję na co dzień, a trenowaniem kobiet. I może fajnie, że powiedziałeś, jak to wygląda u chłopaków, bo u chłopaków jest to zdecydowanie prostszy proces. To znaczy oni po kłótni zazwyczaj sobie to szybko wyjaśnią i się dogadają, a jeśli się nie dogadają, to myślę, że i tak będą robili wszystko, żeby wygrać mecz. Jeżeli zawodnik, który odgrywa kluczową rolę dla drużyny, pokłóci się z drugim, to uważam, że i tak będą współpracować po to, żeby wygrać. Natomiast u kobiet sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Mam takie głosy, gdzieś tam dochodzą do mnie ze środowiska tej siatkówki kobiecej, że to właśnie jest duży problem, kiedy zawodniczki się między sobą pokłócą, bo bardzo ciężko jest im dojść do porozumienia. Chłopaki w szatni nierzadko gdzieś tam mają między sobą spięcia, natomiast te spięcia są bardzo szybko rozładowywane. Albo w postaci bójki, albo jakiejś krótkiej, agresywnej wymiany słownej. Natomiast u kobiet do takich rzeczy nie dochodzi. I nieraz to napięcie, które gdzieś tam wewnątrz tych zawodniczek siedzi, czy zawodników też, ja nie mówię, że to się u zawodników nie zdarza, natomiast zdarza się zdecydowanie rzadziej, może znacząco wpłynąć na przebieg spotkania. Najgorzej, co może się zdarzyć, to kłótnia pomiędzy rozgrywającą, a atakującym, którzy odgrywają kluczowe role w każdej akcji. Rozgrywający, który
poprzez jakieś kłótnie wykluczy swojego najważniejszego zawodnika, myślę, że w pewnym sensie spisuje swoją drużynę na poważne tarapaty. I tak jak wspomniałeś, ma to duży wpływ na przebieg meczu. A z twojej perspektywy, Grzechu, z perspektywy trenera, co wtedy trener powinien zrobić, widząc, że ta gra się nie klei i podejrzewając, że to właśnie o to chodzi? Zdjąć dwóch, czy najpierw jednego z innym składem niech pogra, a później niech wejdzie drugi? To zależy, o jakim poziomie rozmawiamy. Jeżeli mówimy o siatkówce młodzieżowej, gdzie oprócz tego wyniku sportowego zależy nam, myślę, przede wszystkim na wychowaniu naszych zawodników, to myślę, że należałoby zdjąć obydwu, tak po prostu celem wychowania ich w pewnym sensie, dać im znać, że mają się dogadać, inaczej nie będą grali ani razem, ani osobno. Natomiast jeżeli mówimy o tym najwyższym poziomie sportowym, gdzie liczy się wynik, gdzie oprócz tych aspektów wychowawczych są przede wszystkim aspekty finansowe, no to tutaj trzeba po prostu wybierać dobro drużyny i zostawiać na boisku tego zawodnika, który w danym meczu, w danym momencie jest istotny dla drużyny. Grzechu, wiem, że jesteś też kibicem piłki nożnej i lubisz bardzo ten sport. Ja bym chciał teraz nawiązać do tego, co mówisz, troszkę na taką sytuację boiskową. Nie wiem, czy kojarzysz, był kiedyś taki mecz, Mario Balotelli grał w Manchesterze City. Był to chyba taki pokazowy mecz gdzieś tam w USA. No i taka słynna sytuacja, gdzie chciał takim trikiem, powiedzmy, zakończyć strzał na pustą bramkę, piętką obrócił się, no i pudło. No i pierwsza reakcja trenera, zdejmujemy go. Czy to miało charakter właśnie ukarania zawodnika, wychowania i pokazania mu, kto tu rządzi, czy co to miało na celu? Ja myślę, że był to, tak jak wspomniałeś, taki element wychowawczy, natomiast w stosunku do tego zawodnika był to element w mojej opinii zbędny, z tego względu, że Mario Balotelli akurat był czy jest zawodnikiem niepokornym i ciężkim do poskromienia w jakimkolwiek sensie. I wydaje mi się, że oprócz tego aspektu wychowawczego to był chyba trener, jak się nie mylę, Mancini, miał na celu po prostu pokazanie, że słuchaj, takie zachowania mi się nie podobają, jesteśmy przed sezonem, masz jeszcze czas na poprawę, dlatego ja ci tutaj daję teraz przysłowiową żółtą kartkę i mam nadzieję, że potraktujesz ją poważnie, tak żebym tej czerwonej nie musiał wyciągać. Tak to czytam. A czy ty, pracując z zawodnikami, masz takie, powiedzmy, talenty zawodników, którzy są w stanie, no wręcz powiedzieliśmy, że solo nie można wygrać meczu, ale wręcz to tak wygląda, którzy są właśnie takimi niepokornymi typami i trzeba stosować jakieś ciekawe zagrywki, żeby ich jakoś ujednolicić z resztą drużyny? Znaczy, zacznę może od tego, że ja pełnię rolę trenera przygotowania motorycznego, dlatego gdzieś tam swoim doświadczeniem bo doświadczenie w tym sporcie zdobyłem niemałe, mam takie wrażenie, jestem w stanie pomóc trenerowi głównemu nierzadko, natomiast jakby decyzję zawsze podejmuje trener główny i to on ewentualnie ściąga zawodnika lub w jakiś tam sposób próbuje go nagradzać, karać, wychowywać i tak dalej. Mieliśmy kilka razy takie przypadki, że zawodnik faktycznie, mówiąc przysłowiowo, zaczynał gwiazdorzyć. Natomiast mam to szczęście, że trafiałem na trenerów, którzy świetnie sobie radzili w tych aspektach wychowawczych. Chciałbym z niemałą dumą nadmienić, że byli to trenerzy, którzy ukończyli Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, także mieli podstawy pedagogiczne i psychologiczne i byli w odpowiedni sposób przygotowani do wychowywania tych młodych siatkarzy. No i powiem szczerze, że wydaje mi się po tym, co widziałem w tych 2 ostatnich sezonach, kiedy mam okazję pracować z młodzieżą w klubie Mozwola Warszawa, że te działania wychowawcze przynoszą efekty
i faktycznie zawodnicy, którzy gdzieś tam są ważni dla poszczególnych zespołów, mówię tutaj głównie o tych zawodnikach, których mamy w MOS-ie, i gdzieś tam ta głowa zaczynała troszeczkę w chmury uciekać i zostali sprowadzeni na ziemię, myślę, że wychodzi im to na dobre. Wnioskuję to po tym, gdzie są w tym momencie. Niektórzy nasi zawodnicy są członkami kadr młodzieżowych reprezentacji Polski. Niektórzy już w wieku juniorskim odchodzą do zespołów seniorskich pierwszej ligi lub są objęci szkoleniem centralnym w SMS-ie, czyli Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale. Także niemałe sukcesy indywidualne, na które myślę, że złożyły się wszystkie te działania wychowawcze podejmowane przez trenerów na poszczególnych szczeblach rozwoju tych zawodników. Okej, no to jeszcze jedno pytanie takie odnośnie relacji międzyludzkich. Jak to jest, jak taki na przykład młody zawodnik, młody talent, tak jak mówisz, nagle z takim wieku juniorskim przeskakuje do pierwszej ligi, do wielkich chłopów, którzy już mają domy, rodziny i tak dalej poustawiane, a ten chłopak na przykład się jeszcze uczy. Czy jest jakiś taki syndrom początkującego, któremu nikt nie za specjalnie chce wystawić, podać, trochę go tak w cudzysłowie chcą sprowadzić na ziemię i pokazać, kto tutaj jest starszy i kto rozdaje karty? Bardzo dużo zależy od tego, jak będzie się zachowywał ten młody zawodnik. Starsi zawodnicy, i to mówię też ze swojej perspektywy, bo ja zazwyczaj ostatnie lata gram w zespołach, może pomijając ostatni sezon w Grodzisku, natomiast poprzednie sezony grałem w drużynach, gdzie pełniłem rolę tego jednego ze starszych, który wprowadzał młodych do tej siatkówki seniorskiej. No i mogę powiedzieć, że jakby nasze nastawienie, czyli tych starszych zawodników, bardziej doświadczonych, jest takie, że chcemy jak najbardziej temu młodemu pomóc, żeby go wprowadzić w miarę łagodnie i w miarę bez jakichś większych perturbacji do tej siatkówki seniorskiej, bo nie ma się co oszukiwać. Ja gram na poziomie drugiej ligi. Jest to już liga centralna, która jest w tym momencie podzielona na grupy, natomiast jest to liga jakby zarządzana przez Polski Związek Piłki Siatkowej, nie przez związki wojewódzkie, więc ten poziom jest w Polsce bardzo wysoki. Jest to poziom mniej więcej ekstraklasowy w tych krajach, które aż tak mocno siatkówką nie żyją, powiedzmy Wielka Brytania, Norwegia, czy w ogóle kraje skandynawskie, czy chociażby mówi się o tym, że gdzieś tam ta połowa Bundesligi jest mniej więcej właśnie na tym poziomie. To są oczywiście takie szacunkowe oceny, bo nie da się tego porównać, musielibyśmy albo oni wystąpić w naszej lidze, albo my w ich i wtedy można byłoby to jakoś tam ocenić. Natomiast generalnie poziom jest dosyć wysoki i ten przeskok z siatkówki juniorskiej do siatkówki ligowej, szczególnie do drużyn, gdzie jest walka o coś, czyli o awans, jeśli chodzi o drugą ligę, jest duży. I teraz naszym zadaniem tych starszych zawodników jest wprowadzenie młodzieży właśnie w jak najmniej jakiś taki sposób, który by ich deprymował, który by spowodował, że ten poziom stresu wpłynie na ich działania boiskowe, czyli na ich umiejętności po prostu. Natomiast, tak jak mówię, bardzo dużo zależy od tego, od podejścia młodego zawodnika. Jeżeli, to ja już powiem ze swojego doświadczenia, jeżeli ja widzę, że zawodnik młody przykłada się na treningach, nie próbuje w cudzysłowie gwiazdożyć, tylko przykłada się do tych ćwiczeń, stara się tak samo jak i my, to ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby traktować go na równi. Natomiast jeżeli on zaczyna gdzieś tam odjeżdżać, ta głowa wydaje mu się, że już jest na odpowiednim poziomie sportowym, to bardzo szybko można go zweryfikować poprzez różne takie zagrywki psychologiczne i dać mu do zrozumienia w taki łagodny sposób, że kolego, twój czas jeszcze przyjdzie,
Natomiast to nie jest tak, że przychodząc do Ligi młody zawodnik od razu musi czuć się odrzucony, niechciany i tego typu sprawy. Ja też byłem na tym miejscu, jak przychodziłem do Warszawy i też miałem kilku starszych zawodników, którzy w takich nieraz żołnierskich słowach potrafili sprowadzić mnie na ziemię, za co teraz jestem im bardzo wdzięczny i po tych kilku ładnych latach jesteśmy już bardzo dobrymi kumplami. Natomiast wtedy wydawało mi się, że oni chcą dla mnie zrobić, chcą mi zrobić jakąś krzywdę, chcą mi pokazać, że jestem gorszy. Natomiast to nie tak. To jest trochę tak, że my w takich, my mówię starsi, mówię jakbym był nie wiadomo jaki stary, a ciągle jestem jeszcze w miarę młodym zawodnikiem, natomiast mówię to dlatego, że bardzo często w MOS-ie mam zadanie wprowadzać młodych zawodników do dużej siatkówki i po prostu chcemy jak najlepiej dla tych chłopaków. Chcemy, żeby rozwijali się sportowo, rozwijali się mentalnie, a żeby to zrobić, no to potrzebują jednak czasami takiej pomocnej dłoni od starszych zawodników. Mówiłeś, Grzechu, że ty też byłeś kiedyś na miejscu tych młodych osób, które przychodzą do drużyny. Mógłbyś teraz tak pokrótce opowiedzieć swoją karierę, jak to się zaczęło i jak to jest aktualnie teraz? Zaczęło się w Ostrowcu Świętokrzyskim pod okiem mojego taty. Najpierw występowaliśmy jako GAMP Ostrowiec Świętokrzyski. Jest to zespół, który do dzisiaj funkcjonuje, jest cały czas gdzieś tam w czołówce, jeśli chodzi o województwo, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży. Natomiast dziś jest to klub, który już jest wprowadzony wspólnie ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, do której także chodziłem. Po ukończeniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu dostałem propozycję z klubu MOS Wola Warszawa i z tą propozycją było mi bardzo po drodze, dlatego że od razu wiedziałem, że mogę zostać siatkarzem, ale tylko jeśli połączę to z dalszą edukacją. Ponieważ tak jak mówię, gdzieś tam to szkolenie centralne także przez warunki fizyczne mnie ominęło i tak jak wspominałem na początku naszej rozmowy, musiałem znaleźć własną drogę, żeby dojść do jakiegoś poziomu siatkarskiego. To wybrałem właśnie tą ścieżkę, która łączy sport z edukacją. No i MOS Wola wydał mi się miejscem najlepszym, dlatego że po pierwsze Warszawa i wiedziałem, że AWF będzie dla mnie uczelnią odpowiednią, a po drugie jest to klub, który właśnie słynie z tego, że tych młodych zawodników szkoli i wypuszcza w dużą siatkówkę. Tak właśnie było też w moim wypadku, bo po 3 latach gry w MOS Wola po ukończeniu studiów licencjackich na AWF-ie pojawiła się propozycja transferu do pierwszej ligi, do Kielc. Na tą propozycję przystałem. Byłem zawodnikiem pierwszoligowym przez 1 sezon. Jak się później okazało, przez 1 sezon, dlatego że niestety klub nie udźwignął finansowo ciężaru, jakim była pierwsza liga. Co jest dosyć dziwne, bo Kielce to miasto, które słynie ze sportu, głównie z piłki ręcznej i piłki nożnej. Natomiast wydawało mi się, kiedy byłem młody, że te Kielce faktycznie stoją także i siatkówką na odpowiednim poziomie. Przez wiele lat był to poziom ekstraklasowy. Natomiast niestety później coś się wypaliło, sponsorzy odeszli i klub się rozpadł. W związku z tym postanowiłem kontynuować swoją przygodę w MOS Wola i wrócić na studia magisterskie, na których mieliśmy przyjemność się spotkać. Po ukończeniu studiów magisterskich i kolejnych 3 latach w MOS Wola dostałem kolejną propozycję transferu, tym razem nieco bliżej do Sparty Grodzisk Mazowiecki. Jest to klub, który od wielu lat bije się o pierwszą ligę i tak było także w poprzednim sezonie, gdzie byliśmy
jak powiem o krok, to niewiele się pomylę, bo w meczu decydującym o awansie do pierwszej ligi w tiebreaku wygrywaliśmy 9-5, żeby ostatecznie ten mecz przegrać 3-2 i niestety, mówiąc kolokwialnie, wpuścić do pierwszej ligi zespół z Jaworzna. I teraz po tym jednym sezonie gdzieś tam te nasze drogi ze Spartą się rozeszły i tak jak wspomniałem Ci, poza, że tak powiem, kamerami, mam już nowy klub, natomiast jeszcze nie będę mówił, co to za klub, nie jest to jakaś wielka niespodzianka, mogę to w ten sposób ująć, ale gdzieś tam dopóki klub się z tym nie ogłosi, to nie chcę głośno mówić, gdzie będę grał w przyszłym sezonie. Jasne, tak dla ścisłości, pierwsza liga, tak przekładając na przykład na język piłkarski, to taka ekstraklasa, czy nadal pierwsza liga? Nie, pierwsza liga to pierwsza liga, ekstraklasa w siatkówce to jest plus liga. Natomiast poziomy są tak jak w piłce nożnej, czyli ekstraklasa, pierwsza liga, druga liga. I jeżeli w piłce nożnej kończymy na okręgówce, B-klasie i tak dalej, to w siatkówce mamy czwartą ligę, która jest dzielona na grupy. Grupy w zasadzie, jeśli chodzi o Warszawę, to często są to po prostu grupy warszawskie i tak dalej. Także jest to już taki poziom, powiedzmy, okręgowy. Okej. Grzesiu, a jak wspominasz swoje studia na AWF-ie i to, co one ci dały do tego miejsca, w którym jesteś teraz? Czujesz się dobrze przygotowany, słabo przygotowany? Wyjaśnij. To jest ogólnie temat rzeka i myślę, że dużo się na AWF-ie zmienia i zmienia się na dobre. Natomiast nie owijając tutaj w bawełnę, do zawodu nauczyciela czuję się bardzo dobrze przygotowany i pracując w szkole przez te kilka lat uważam, że mogę już powiedzieć z całą pewnością, że AWF do tych studiów, do tej pracy w zawodzie nauczyciela wychowywania fizycznego przygotowuje bardzo dobrze, ale tylko pod jednym warunkiem, że ktoś, kto idzie na ten AWF, ma pomysł na siebie i nie jest to pójście na studia tylko po to, żeby coś zrobić dla rodziców i wybór AWF-u jest dlatego, że lubiłem w dzieciństwie grać w piłkę nożną. To na pewno się nie sprawdzi, natomiast jeżeli ktoś ma pomysł na siebie i wie, co chce robić w życiu, to uważam, że te studia są wspaniałym wyborem. Ja wspominam te studia bardzo dobrze, zarówno tą część licencjacką, jak i później magisterską, mimo że na pierwszym roku studiów magisterskich dopadła nas pandemia i niewiele z tych studiów mogliśmy wynieść w takim sensie towarzyskim, bo w sensie naukowym ciągle gdzieś tam mieliśmy okazję do rozwoju. Natomiast muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o zawód trenera przygotowania motorycznego, który jest moim chyba drugim zawodem, no bo ciężko powiedzieć, żeby był pierwszym, skoro nauczycielem jestem na pełen etat, a trenerem przygotowania motorycznego póki co głównie z pasji, no to tutaj już mam pewne zastrzeżenia. Mianowicie były przedmioty, które na pewno są ku temu przydatne. Natomiast jakbym tak miał podsumować całe studia, to zabrakło mi takiej możliwości wybrania ścieżki edukacyjnej, żeby w tym kierunku się rozwijać. Wiem, że teraz jest specjalizacja trenera przygotowania motorycznego, natomiast ze względu na to, że dosyć mocno siedzę w tej tematyce motoryki, to wiem, że jest to specjalizacja, która na razie jest prowadzona w sposób niedostateczny, żeby przygotować kogokolwiek do tego zawodu. Dużo jeszcze się musi zmienić. Na razie są jakieś pozytywne słuchy, dochodzą mnie gdzieś tam z uczelni, że jest troszeczkę wymiana kadr, która ma na celu odmłodzenie i gdzieś tam
takie pójście trochę do przodu z tą nauką o sporcie, bo ta dziedzina sport science bardzo się rozwija i to ja widzę jako trener przygotowania motorycznego, chociażby z punktu widzenia technologii, jakie dzisiaj mamy dostępne w tej branży. Natomiast na AWF-ie z tą technologią nie mieliśmy zbyt wiele do czynienia. Tak jak mówię, idzie to do przodu i mam nadzieję, że będzie się to rozwijało. Myślę, że AWF musi się otworzyć na kontakty z podmiotami zewnętrznymi, między innymi z Polskim Stowarzyszeniem Treningu Motorycznego, który współpracuje z kolei z Australijskim Związkiem Przygotowania Motorycznego i który bardzo mocno wchodzi na ten rynek edukacyjny dla trenerów przygotowania motorycznego w Polsce. Gdyby tak się stało, to naprawdę ta uczelnia ma ogromny potencjał i myślę, że byłby to dobry krok w kierunku rozwoju nie tylko AWF-u jako uczelni, ale także całej branży przygotowania motorycznego w Polsce. Dobra. Grzechu, a trener przygotowania motorycznego, czyli kto? Bo w nazwie jest od wszystkiego i od niczego. Tak. Przede wszystkim myślę, że należałoby tutaj to troszeczkę rozdzielić na dyscypliny, dlatego że w każdej dyscyplinie ten trener jest od czegoś innego. W takim potocznym rozumieniu jest to trener od siłowni, natomiast to nie do końca tak, dlatego że naszym, mówiąc tak kolokwialnie, placem zabaw jest siłownia, to prawda, natomiast to nie jest tak, że my siedzimy tylko na siłowni, tam jesteśmy zamknięci, przerzucamy jakieś klamoty czy każemy zawodnikom przerzucać klamoty i na tym polega nasza praca. Jest to trener, którego celem jest przygotowanie zawodników do realizacji działań treningowych, działań boiskowych pod względem fizycznym. Czyli my nie skupiamy się na technice, taktyce, chociaż jest to w pewien sposób związane z naszą pracą, dlatego że musimy brać pod uwagę działania techniczne i taktyczne danej dyscypliny, tak żeby wiedzieć, jakie cechy u naszych zawodników rozwijać, jakie zdolności u nich rozwijać. Natomiast jest to trener, który zajmuje się rozwijaniem cech motorycznych, czyli siły, szybkości, wytrzymałości, zwinności, koordynacji ruchowej, głównie w obszarze właśnie takiej ogólnej motoryczności, jeśli chodzi o młodzież, natomiast jeżeli chodzi o poszczególne dyscypliny, to skupiamy się na pracy nad danymi zdolnościami motorycznymi, które są w tej dyscyplinie potrzebne. Jeśli chodzi o siatkówkę, to na początku naszej rozmowy mówiłem już, na czym się skupiam. A myślisz, Grzechu, że kiedy to się zmieni, że ten trener przygotowania motorycznego nie będzie postrzegany jako taki pan od siłowni, tylko jednak ktoś więcej? To jest kolejny ciężki temat, bo powiem tak, branża treningu motorycznego bardzo mocno się rozwija. Dzisiaj mogę powiedzieć, że przeżywa ona takie trochę boom, jak w pewnym czasie była ta branża treningu personalnego. I niestety, mówię niestety, dlatego że wielu ludzi, którzy nie powinni brać się za motorykę, się za nią bierze. I stąd też często jest to takie skojarzenie, że trener motoryczny to jest ten napakowany facet, który naskakuje na siłowni. No, to nie wygląda w ten sposób. Trener motoryczny to nie jest trener personalny sportowca, tylko trener motoryczny to jest trener motoryczny. Trener, który zajmuje się motoryką, który zna wymagania danej dyscypliny, który trochę tej dyscypliny liznął i jest w stanie powiedzieć o niej coś więcej niż to, że piłka krąży z punktu A do punktu B albo zawodnik ma do przebiegnięcia tyle i tyle.
musi znać aspekty biomechaniczne, anatomiczne, musi wiedzieć, z jakimi wyzwaniami mierzy się zawodnik w danej dyscyplinie. Myślę, że idzie to w dobrym kierunku, dlatego że wspomniałem już wcześniej o podmiotach zewnętrznych, które wchodzą na polski rynek. Między innymi właśnie Australijski Związek Przygotowania Motorycznego, który we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Treningu Motorycznego będzie próbował wprowadzać ujednolicenie zawodu tego trenera przygotowania motorycznego w naszym kraju. I wydaje mi się, że jeżeli nastąpi taka weryfikacja, to znaczy, żeby zostać trenerem, trzeba będzie przejść odpowiednią ścieżkę edukacyjną, to będzie to zdecydowanie dobry krok dla naszej branży. Grzechu, a ty co robisz ze swoimi siatkarzami jako trener przygotowania motorycznego? Tak z grubsza. Nie mówię o ilość powtórzeń, tylko tak przykładowe ćwiczenia na przykład. Dobra, może zacznę od tego, jakie cechy rozwijam, to już o tym mówiłem. Jak się te cechy rozwija? Dzisiaj bardzo łatwo o dostęp do takiej wiedzy. W internecie jest tego mnóstwo. Jeżeli ktoś potrafi w miarę dobrze czytać te informacje, które są gdzieś w tych naukowych publikacjach, to myślę, że nie ma problemu z tym, żeby dowiedzieć się nawet dla takiego przeciętnego Kowalskiego, jak taki trening motoryczny rozpisać. Ćwiczenia, na których ja się głównie skupiam na siłowni, to są ćwiczenia podstawowe we wzorcach unilateralnych i bilateralnych. Jeżeli mówimy o kończyny dolne, to głównie są to ćwiczenia we wzorcu przysiadu. Przysiad klasyczny, front squat, split squat, bułgary. Jeśli chodzi o nogi, dalej mamy dużo ćwiczeń na grupę kulszowo-goleniową. Między innymi bardzo popularne ostatnio hamstringi, które gdzieś tam udowodniono, że mają duży wpływ na prewencję urazów właśnie mięśni dwugłowych, które może w siatkówce nie zdarzają się aż tak bardzo często, natomiast silne dwójki wpłyną nam na to, że jednak to kolano będzie mocniej zabezpieczone, a to jest szalenie istotne, jeśli chodzi o siatkówkę. Dużo ćwiczeń na biodro. Ja osobiście od 2 sezonów staram się unikać martwego ciągu w postaci klasycznej, natomiast bardzo fajne są odmiany jednonóż i przy użyciu trapbara, który jeśli chodzi o siatkówkę ma troszeczkę większe przełożenie na tą specyfikę ruchu. Na przykład w wyskoku, który jest bardziej pionowy, czyli praca na trapbarze jest bardziej w tym kierunku pionowym niż tak jak to ma miejsce w martwym ciągu. Jeśli chodzi o górne części ciała, no to wszelkie wyciskania i wiosłowania, tudzież przyciągania, czy to ciężaru do klatki, czy właśnie podciąganie. Bardzo proste ćwiczenia, które każdy wykonuje, natomiast nie ma tutaj żadnej czarnej magii, natomiast wszystko opiera się o to, jak dany trening zaprogramujemy. No i bardzo ważną rolę pełnią te zadania prewencyjne. Głównie jeśli chodzi o siatkówkę, będą to zadania prewencyjne na obręcz barkową, na odcinek lędźwiowy kręgosłupa, czyli głównie ćwiczenia core i na staw skokowy. A jakie kontuzje w siatkówce zdarzają się najczęściej? Najczęstszą kontuzją w siatkówce według badań, nie wiem czy te badania zostały uaktualnione, natomiast no ja kilka lat temu się tym zajmowałem już jeszcze na studiach na AWF-ie. Najczęstsze kontuzje w siatkówce to były wybicia palców. Natomiast jest to kontuzja na tyle niegroźna, że w zasadzie tutaj nie ma żadnych specjalnych interwencji, chyba że dochodzi do jakiegoś złamania. Natomiast kontuzje, które są już zdecydowanie bardziej szkodliwe dla zawodników, a pojawiają się w siatkówce często, to skręcenie stawu skokowego, zwichnięcie stawu skokowego,
skręcenie kolana, zerwanie więzadeł krzyżowych i wszelkiego rodzaju tendinopatie, głównie w obrębie kolana, czyli tak zwane kolano-skoczka, a także mięśni stożka rotatorów, czyli w obręczy barkowej. Okej, no to na większość rzeczywiście jesteśmy w stanie ćwiczeniami się zabezpieczyć. Zdecydowanie. Grzesiu, to wróćmy teraz do siatkówki, zostawmy ten trening motoryczny. Jakbyś mógł opowiedzieć, jak w siatkówce wygląda taki transfer z klubu do klubu? Od takiej strony formalnej. Czy zawodnik w ogóle ma coś do gadania, czy nie za koniecznie? Tutaj, jeśli chodzi o siatkówkę i to pole transferowe, są wielkie różnice pomiędzy siatkówką a piłką nożną. Przede wszystkim różnica jest taka, że w siatkówce podpisuje się kontrakt zazwyczaj na 1 rok. Czasami na tym wyższym poziomie kluby zdecydują się na podpisanie młodszych zawodników na dłuższy okres czasu. Jeżeli mówimy o dłuższym okresie czasu w siatkówce, to jest to 3 sezony. Po to, żeby zobaczyć, jak ten zawodnik się rozwija, żeby mieć czas na ewentualnie wypożyczenie go, żeby w słabszym klubie miał okazję się rozwijać. Natomiast, no tak jak wspomniałem, jest znaczna różnica między siatkówką a piłką nożną, bo w piłce nożnej, jak wiesz, kontrakty są nierzadko podpisywane na 6 czy 8 lat. I z jednej strony jest to dobre dla zawodników, bo mają oni komfort psychiczny, przez te 8 lat mają, no mówiąc prosto z mostu, mają miejsce pracy i nie muszą się tym przejmować. Natomiast w siatkówce ci najlepsi zawodnicy, podpisując kontrakt na 1 rok, nie martwią się niczym, bo wiedzą, że za rok i tak się ktoś po nich zgłosi. Na niższym poziomie jest nieco gorzej, bo my musimy nierzadko walczyć o to, żeby miejsce w klubie zdobyć. Jeżeli zawodnik dobrze się zaprezentuje w sezonie, to zazwyczaj zgłasza się do niego przedstawiciel klubu lub menadżer. I teraz w zależności od tego, jaką ścieżkę wybierzemy, troszeczkę inaczej wygląda ten transfer. Jeżeli mówimy o tej ścieżce bezpośredniej, czyli zagrałem dobry sezon, kontaktuje się ze mną prezes klubu X, to sprawa wygląda tak, że jeżeli decyduje się na transfer do tego klubu, to zawodnik po 23 roku życia, w tym momencie w Polsce, czyli traktowany jako senior, jest zawodnikiem, który jest do wzięcia za darmo, jeżeli wypełnił kontrakt w danym klubie. I wszystko opiera się na tym, że ja, jeżeli wyrażam chęć grania w klubie X, to podpisuję kontrakt z klubem X, tak jak wspomniałem, zazwyczaj na 1 rok. Dogaduję samodzielnie warunki tego kontraktu i ja sam decyduję o tym, jakby na ile jest ten kontrakt, na jaką sumę opiewają te kwoty i tak dalej. Znaczy kwoty mojego wynagrodzenia, bo kwota odstępnego dla klubu, w którym ja grałem w poprzednim sezonie, no nie ma takiej kwoty, bo jeżeli kontrakt miałem na rok, kontrakt skończyłem, to jestem zawodnikiem wolnym. Jeżeli wybieram ścieżkę z menadżerem, to wygląda to troszeczkę inaczej, bo podpisuję wtedy kontrakt z menadżerem i zazwyczaj w tym kontrakcie jest zapis o tym, że to menadżer wybiera mi klub i on oczywiście w porozumieniu ze mną wybiera ten klub, bo nie ma takiej opcji, żeby podpisać kontrakt bez podpisu zawodnika. Jeżeli zawodnik nie chce, to w danym klubie nie zagra. Natomiast jeżeli chodzi o tą ścieżkę menadżerską, to musimy się liczyć jeszcze z tym, że menadżer pobiera oczywiście wynagrodzenie za te swoje działania. Zazwyczaj to wynagrodzenie jest jakby wliczone w sumę wynagrodzenia mojego w kontrakcie z klubem, który menadżer wybierze. Okej, a jakbyś mógł uchylić rąbka tajemnicy, jakie to są finanse mniej więcej? Ile taki zawodnik grający w drugiej lidze jest w stanie miesięcznie zarobić? Przeciętnie będzie to około 2-3 tysięcy miesięcznie. Także no, nie ma się co oszukiwać, nie są to pieniądze jakieś,
za które mógłbym się utrzymać, wykarmić rodzinę. Natomiast im wyżej jesteś, im wyższy klub, w którym grasz, ma ambicje, no to te zarobki są większe. W siatkówce na tym niższym poziomie, czyli druga liga, ale także część pierwszej ligi, jest jeszcze jeden problem, mianowicie wypłacalność klubów. Niestety mamy do czynienia cały czas z takim procederem, że kluby obiecują przysłowiowe gruszki na wierzbie, nie mając żadnych zabezpieczeń finansowych. No i w połowie sezonu okazuje się, że z 6 pensji, które powinienem już dostać, dostałem jedną albo i nie dostałem żadnej. No ja niestety byłem kiedyś, no mogę powiedzieć o tym, w Kielcach byłem ofiarą takiego procederu. To nie jest jakaś wielka tajemnica, nie muszę się martwić o to, że zdradzam tę tajemnicę, bo ten klub po prostu już nie istnieje, więc nikogo tutaj nie obrażam. Były problemy finansowe i nierzadko one się nadal zdarzają. Na szczęście to jest kolejna rzecz, która idzie w dobrym kierunku, dlatego że Polski Związek Piłki Siatkowej wymyślił sobie coś takiego jak list czystości, czyli każdy zawodnik każdy klub po ukończeniu sezonu musi otrzymać od wszystkich zawodników grających w danym sezonie podpis, że jest na czysto, jeśli chodzi o wypłaty. Natomiast zdarza się jeszcze, że zawodnicy podpisują taki dokument, nie otrzymują wcześniej tych pieniędzy, tylko mają obiecane, że słuchaj, podpisz, a za tydzień te pieniądze będą na koncie. No, jak się łatwo domyślić, tych pieniędzy na koncie czasami nie ma. I niestety gdzieś robi to złą robotę. Jeśli chodzi o zarobki w pierwszej lidze, to już troszeczkę lepiej to wygląda, dlatego że tam kontrakty zazwyczaj zaczynają się od 3000 w górę. Jeżeli mówimy o tej górnej części tabeli, w pierwszej lidze, to zawodnicy są w stanie zarobić kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie w dobrym klubie. No a jeżeli mówimy o ekstraklasie, no to te pieniądze są już naprawdę fajne, bo zawodnik młody zazwyczaj dostaje około 6, 7 do 10 tysięcy, natomiast ci zawodnicy bardziej doświadczeni mogą liczyć na kontrakty opiewające na nieraz 200-300 tysięcy, jeżeli chodzi o cały kontrakt, czyli 30 tysięcy powiedzmy miesięcznie. Najlepsi zarabiają w Plus Lidze, jeżeli się nie mylę, to 1 200 000 lub 1,5 miliona za sezon. Okej. Powiedz mi, Grzechu, na jakiej ty pozycji grasz? Na pozycji przyjmującego, inaczej mówiąc, lewoskrzydłowy. Czy jest to jakoś uwarunkowane też treningiem, w zależności od tego, na jakiej kto gra pozycji, co akurat wykonuje na treningu, czy raczej wszyscy robią to samo, ewentualnie tam mały jakiś bonusik pod postacią, ty więcej troszkę tego, ty więcej tego, czy to jest zupełnie co innego? Trzeba by to troszeczkę rozróżnić na okres, w którym jesteśmy. Jeżeli mówimy o okresie przygotowawczym, w którym na przykład teraz się znajdujemy, to na początku takiego okresu zazwyczaj wszyscy robią to samo, po to, żeby się rozruszać, po to, żeby wróciło czucie odpowiednie piłki, czucie parkietu, także poruszania, przemieszczania. Natomiast im dalej w las, tym tych indywidualizacji, zadań indywidualnych w podziale na pozycje będzie coraz więcej. I tak są takie treningi, które skupiają się tylko i wyłącznie na jednym elemencie i dotyczą tylko i wyłącznie jednej grupy zawodników. No bo jak łatwo się domyśleć, rozgrywający nie ćwiczy na treningach ataku, a środkowi rzadko kiedy ćwiczą rozegranie. Jeżeli już, to wystawę piłki sytuacyjnej, która bardzo często się zdarza w siatkówce męskiej szczególnie, gdzie tych obron jest sporo, ale nie tyle, ile w damskiej i każdą taką obronę trzeba jak najlepiej wykorzystać. W związku z tym, jeżeli broni rozgrywający, to każdy inny zawodnik musi umieć tą piłkę w jakiś sposób wystawić, lepiej lub gorzej, ale
ta piłka musi zostać dostarczona do zawodników atakujących. I są treningi, które skupiają się na jednej pozycji, są treningi, które skupiają się na jednym elemencie, gdzie cała drużyna ćwiczy jeden element, i są treningi drużynowe, gdzie te elementy wplatamy już w zadania stricte taktyczne. Czy łatwo się jest tak przetransferować, że tak powiem, z pozycji na przykład libero na jakąś inną, czy wręcz odwrotnie? No dobrze, może libero to zły przykład, ale tam, gdzie wzrost jest mniej więcej porównywalny, czy łatwo jest dokonać takiej zmiany? Jeżeli mówimy o zmianie na przykład skrzydłowych, czyli jeżeli byśmy chcieli zmienić przyjmującego na atakującego, który ma troszeczkę, znaczy przyjmujący ma więcej zadań defensywnych, natomiast atakujący tych zadań defensywnych ma mniej, bo w zasadzie uczestniczy tylko w obronie, nie uczestniczy w przyjęciu i jego głównym zadaniem jest zdobywanie punktów poprzez atak, to ta zmiana nie jest aż tak drastyczna. Myślę, że najgorsze, co mogłoby się zdarzyć, to przestawienie środkowego na którąś z pozycji tych wymagających działań defensywnych, czyli na przykład środkowego przestawić na przyjęcie. Myślę, że na poziomie seniorskim jest to proces, który byłby zupełnie nieopłacalny, bo dłużej zajęłoby przystosowanie takiego zawodnika do gry na tej pozycji niż trwałby sezon, tak podejrzewam. Natomiast nie jest to niemożliwe i skrajne przypadki się zdarzają, między innymi w finale Igrzysk Olimpijskich, gdzie reprezentacja Rosji mierzyła się z reprezentacją Brazylii, to było bodajże w Londynie w 2012 roku, i trener reprezentacji Rosji, przegrywając 2-0, zdecydował się na manewr przestawienia swojego najlepszego chyba wtedy zawodnika, który był środkowym, Dimitrija Muserskiego, na pozycję atakującego. No i ten manewr przyniósł Rosjanom złoto, bo ten zawodnik okazał się na tej pozycji nie do zatrzymania. Zresztą do dzisiaj gra w ligach azjatyckich, jeśli się nie mylę, na pozycji atakującego, no i jest wielką gwiazdą. Oczywiście teraz trochę mniejszą z wiadomych powodów, jak każdy Rosjanin, natomiast tak jak mówię, on na tej pozycji się sprawdza. Grzechu, czy miałeś takie myśli, jeśli już mówiłeś, że druga liga u nas to tak w porównaniu to takie te czołowe ligi z niektórych innych krajów w Europie, czy nie tylko. Miałeś kiedyś taki pomysł, żeby może przetransferować się gdzieś za granicę? Były takie propozycje. Najbardziej egzotyczna propozycja, jaką dostałem, to rok gry na Cyprze. Ja osobiście nigdy nie czułem takiej potrzeby wyjeżdżania za granicę, żeby realizować swoje pasje, dlatego że wiedziałem, może powiem tak, ja od pewnego czasu pogodziłem się z tym, że nie osiągnę w siatkówce tego, o czym marzyłem w dzieciństwie, to znaczy nie będę reprezentantem Polski i nie pojadę na Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie i tak dalej. Na mnie jest już troszeczkę za późno. I pogodziłem się z tym, że siatkówka jest moją pasją i realizuję tą pasję na tym poziomie, który pozwala mi łączyć ją z pracą zawodową. Muszę powiedzieć, że nawet w tym sezonie dostałem kilka propozycji pierwszoligowych, bo zeszły sezon był bardzo udany dla mnie drużynowo, jak i indywidualnie i tych propozycji pojawiło się kilka, natomiast liczę się z tym, że czy wyjeżdżając za granicę, czy idąc do pierwszej ligi w Polsce, musiałbym drastycznie w tym momencie zmienić swoje życie, bo musiałbym zostawić pracę. Prawdopodobnie musiałbym na jakiś czas przynajmniej rozstać się z żoną, to znaczy zostawić ją po prostu tutaj w Warszawie, bo wiadomo, że mamy już swoje życie poukładane. No i ja na takie kroki w moim wieku, mimo że tak jak wspomniałem, cały czas jestem młody, bo mam 27 lat, więc można powiedzieć, że jak na człowieka jestem młody, natomiast jak na siatkarza już niekoniecznie. Jestem w takim wieku, w którym
jestem w najlepszym wieku po prostu jak na siatkarza, tak, więc wszystko to, co osiągnąłem, no to z tego teraz gdzieś tam czerpię. I powiem szczerze, ja nigdy takich myśli nie miałem, żeby za granicę wyjechać. Miałem myśli, żeby wyjechać gdzieś w Polsce w jakieś skrajne kierunki. Skrajne dla mnie, bo ja jestem raczej tutaj związany z tą centralną częścią Polski, bo czy Ostrowiec, czy moje rodzinne miasto, czy Warszawa, to są jakieś tutaj, powiedzmy, mniej więcej jedne rejony naszego kraju. Natomiast propozycje pojawiały się różne i gdzieś tam byłem blisko podpisywania kontraktów, czy to na dalekim zachodzie, czy na północy naszego kraju. Natomiast nigdy na taki krok drastyczny się nie zdecydowałem, bo zawsze gdzieś w ostatnim momencie przychodziło do mnie taka myśl, że chyba nie to jest dla mnie w życiu najważniejsze, żeby gdzieś tam wyjechać, być samemu i realizować tą pasję w samotności. Okej. Grzechu, a jakiś taki najciekawsze ćwiczenie na treningu w siatkówce? Coś typu, nie wiem, podanie sposobem górnym, żeby trafić w kosz na śmieci po drugiej stronie, czy coś. Masz coś takiego? Tak, znaczy to, co powiedziałeś teraz, to jest przykład, który bardzo często ostatnio się zdarza w siatkówce. Bardzo duży wpływ na rozwój warsztatu trenerskiego w Polsce miała obecność w naszym kraju Vitala Heinena, który był trenerem reprezentacji Polski, a wcześniej kilku klubów w naszej lidze. Ten trener, można powiedzieć, troszeczkę zrewolucjonizował to podejście nasze do treningu, nasze w sensie trenerów, ale także zawodników na każdym poziomie. Mimo że on był trenerem reprezentacji i miał do czynienia głównie z reprezentantami, to jednak po pierwsze bardzo otworzył tą kadrę, to znaczy wiele filmów czy filmików powstało z treningów i można było obserwować na bieżąco, co ci zawodnicy robią. I takie ćwiczenia, o których wspomniałeś, czyli trafianie palcami, czy tam sposobem górnym, czy sposobem dolnym do śmietnika będącego po drugiej stronie siatki, u niego bardzo często się zdarzały. Ja polecam wpisać sobie na YouTubie Vital Heinen Stupid Games albo coś w tym stylu i naprawdę wiele fajnych gier, które myślę, że może i były stosowane w jakiś sposób, ale głównie u dzieci i młodzieży, bo w Polsce przyjęło się, że te takie formy gier i zabaw stosujemy głównie na początkowych etapach rozwoju. Natomiast on pokazał, że również u seniorów można takie rzeczy wprowadzać i to super wpływa nie tylko na taką technikę użytkową zawodników, ale przede wszystkim na atmosferę w drużynie. Bo uwierz mi, że taki zawodnik senior, który ma 20 parę lat, czy nieraz nawet 30 plus, nie różni się wiele od tego dzieciaka, który zaczyna dopiero przygodę ze swoją dyscypliną. Łączy ich ta sama pasja, łączy ich ta sama energia. Jedyne, co ich różni, to umiejętności i dlatego trzeba troszeczkę rozróżnić tutaj te umiejętności i tą skalę możliwości, jakie ćwiczenia, które możemy przeprowadzić. Natomiast te ćwiczenia można naprawdę w bardzo fajnej formie stosować także u seniorów. Jedno z takich ciekawszych ćwiczeń, które będzie dla mnie ciężkie do opisania tutaj, wprowadził do mojego warsztatu trener Krzysztof Wójcik z UMKS Mozwola Warszawa. Ćwiczenie, które wydawałoby się jest bardzo proste, bo polega tylko i wyłącznie na przebijaniu piłki, jak to w siatkówce, nad siatką. Natomiast pomiędzy każdym odbiciem musimy zmienić nie tylko że piłka przelatuje przez siatkę, ale także i my musimy się przemieścić pod siatką i przeciwnicy muszą się przemieścić pod siatką, tak? Czyli cały czas następuje ruch i tak naprawdę, no mówię, ciężkie jest to do opisania, jeżeli bym to przedstawił w formie graficznej, to byłoby to zdecydowanie prostsze. Natomiast tak jak mówię, bardzo takie proste ćwiczenia, które byśmy stosowali u dzieci, zastosowane u seniorów, dają naprawdę fajne efekty. Nie tylko jeśli chodzi o technikę, poruszanie się po boisku, czucie piłki, czucie boiska, czucie całej tej gry, ale także właśnie wpływają na atmosferę, bo to ile wspaniałych żartów
pada podczas takich gier, to jest, myślę, nieocenione z perspektywy budowania relacji w drużynie. Okej, dzięki. W miarę to sobie wyobraziłem. Grzechu, to teraz jakbyś mógł opisać swój dzień. Na przykład jest środa, nie wiem, październik. Wstajesz i co dalej? Wstaję i idę do szkoły. Mogę tak powiedzieć. Tak, generalnie jeżeli mówimy o takim dniu w środku tygodnia, w drugiej lidze mecze zazwyczaj są w weekendy, dlatego opiszę Ci jeden dzień taki treningowy ze środku tygodnia i jak wygląda mój dzień meczowy. Na tygodniu, tak jak mówisz, wstaję rano, zazwyczaj śniadanie mam przygotowane poprzedniego dnia, zjadam śniadanie, idę do szkoły, do pracy oczywiście, nie uczyć się, tylko uczyć innych. Po pracy wracam, nieraz w pracy mam jakąś przerwę, którą staram się wykorzystać albo na jakieś zabiegi rehabilitacyjne, to znaczy takie, które mogę wykonać gdzieś tam na sali gimnastycznej w szkole, czyli albo rolowanie, albo rozciąganie, tak żeby gdzieś tam efektywnie spędzić tą przerwę w pracy. Po pracy wracam, jem obiad i po krótkim odpoczynku, zazwyczaj jest to jakaś godzinka, i obejrzeniu nowego odcinku serialu z moją żoną, udaję się na trening siatkarski lub na trening siłowy, w zależności od tego, co w danym dniu mamy zaplanowane. Trening trwa około 2 godzin w siatkówce. Po treningu znów poddaję się jakimś tam krótkim zabiegom rehabilitacyjno-naprawczym we własnym zakresie lub przy pomocy fizjoterapeuty klubowego. Wracam do domu, jem kolację, idę spać. Tu nic nadzwyczajnego nie ma. Jeżeli mówimy o zawodnikach pierwszej ligi czy ekstraklasy, to oni zamiast iść do pracy, to po prostu mają jeden dodatkowy trening rano, tak? I ten dzień wygląda tak samo. Wiem to, bo byłem kiedyś na ich miejscu i wiem, że w ten sposób to wygląda. Jeżeli chodzi o dzień meczowy, to w zależności od tego, czy jest to mecz wyjazdowy, czy mecz domowy, to też troszeczkę się różni. Jeżeli jest to mecz domowy, to wstaję rano i dzień meczowy lubię rozpocząć od krótkiego treningu na siłowni. Jest to trening taki bardziej mający na celu pobudzenie układu nerwowego i przygotowanie mięśni do tego, że po południu będą mi potrzebne w zadaniach specjalistycznych. Później wracam, jem śniadanie, spędzam miło czas z najbliższymi, staram się gdzieś tam zrelaksować, nie myśleć o tej siatkówce za dużo przed meczem. Natomiast zawsze staram się przeznaczyć też jakąś godzinkę na analizę gry przeciwnika. Lubię to robić w dzień meczowy po to, żeby mieć te informacje na bieżąco w głowie, kiedy wychodzę na halę. Są zawodnicy, którzy lubią dostać taką informację o przeciwniku już na początku tygodnia, tak żeby gdzieś tam od powiedzmy wtorku już się przygotowywać do tego, jak będzie grał nasz przeciwnik w sobotę. Natomiast ja zazwyczaj robię to w dzień meczowy, w krótki, taki skondensowany sposób. Oglądam to, co jest dla mnie najważniejsze w grze przeciwnika, czyli głównie jak przeciwnicy zagrywają, jakie są ich wybory taktyczne, jeśli chodzi o zagrywkę, bo ja jestem odpowiedzialny za przyjęcie piłki, a także jak reagują w grze blok obrona, no bo nierzadko tą piłkę muszę też atakować i kończyć, zdobywać punkty. Później jest obiad, krótka przerwa po obiedzie i lubię mniej więcej tak, żeby 40 minut przed godziną zbiórki być na hali, żeby mieć jeszcze czas dla siebie na hali, żeby się porolować, dociągnąć to, co czuję, że jest spięte, czasami popracować z fizjoterapeutą bezpośrednio przed meczem i na jakąś godzinę przed meczem już zaczynamy całą drużyną rozgrzewkę meczową. Po meczu znów regeneracja, kolacja. Często ta kolacja po meczach domowych jest
w gronie zespołu. Po meczach wyjazdowych wiadomo, zawsze jest w gronie zespołu, bo to jakby jest poniekąd obowiązek klubu, żeby zapewnić nam taką kolację na wyjazdach. Natomiast zazwyczaj po meczach domowych też staram się spotykać z kolegami z drużyny. Raczej nie rozmawiamy już o meczu, ewentualnie komentujemy to, co wydarzyło się na parkietach naszej ligi, ale w innych meczach i gdzieś tam staramy się zrelaksować i już powoli przejść w ten tryb regeneracji, bo niedziela zazwyczaj jest dniem wolnym. A z jaką częstotliwością odbywają się te mecze? Tydzień w tydzień? Tak jest, tydzień w tydzień. Jeżeli dodatkowo zespół zgłosi się do rozgrywek Pucharu Polski, to mamy mecze, tak jak miałem w tym sezonie w Grodzisku, sobota, środa, sobota, środa, sobota, środa, do momentu, kiedy z Pucharu nie odpadniemy, bo niestety zespoły drugoligowe są skazane na to, że na pewnym etapie odpadają, bo po prostu zaczynają się mierzyć z zespołami pierwszoligowymi. Nawet jeżeli ten zespół pierwszoligowy przejdą, tak jak było w tym roku, gdzie Arka Chełm przeszła zespół pierwszoligowy ze Świdnika chyba, jeśli dobrze pamiętam, no to trafiła na przyszłego mistrza Polski Jastrzębski Węgiel, no i tam niestety już nie ma co zbierać w starciu z zespołem ekstraklasowym, także zazwyczaj jest to sobota, czyli raz w tygodniu mecz. To ten wasz okres startowy trwa bardzo długo. Tak jest. Ciężko to chyba zrobić wszystko, żeby chłopaki cały czas mieli chęć do gry i żeby ich po prostu nie przemęczyć. Bardzo ciężko. Powiem tak, ten okres startowy w siatkówce, w zależności od tego, jakie ambicje ma dana drużyna, może trwać nawet do 10 miesięcy. Tak jak miałem w zeszłym sezonie, kiedy graliśmy ze Spartą w finałach o awans do pierwszej ligi, te finały odbywały się w połowie maja, natomiast sezon zaczął się końcem września. Także jest to okres startowy praktycznie całoroczny, tak? Bo mamy potem tylko 2 miesiące wakacji i w sierpniu zaczynamy sezon przygotowawczy i, że tak powiem, koło się domyka, więc ta przerwa jest naprawdę krótka. Na tym poziomie drugoligowym myślę, że nie jest to takie trudne, żeby doprowadzić do... Znaczy inaczej, jest to bardzo trudne, żeby doprowadzić do wypalenia na poziomie drugiej ligi. Oczywiście zdarzają się pod koniec sezonu takie sytuacje, gdzie już komuś się, brzydko mówiąc, nie chce i gdzieś tam odpływa myślami na wakacje, natomiast na poziomie drugiej ligi naprawdę ciężko doprowadzić do takiego przetrenowania, szczególnie dzisiaj, kiedy już ta wiedza na temat przetrenowania i tym, co to przetrenowanie jest i że to naprawdę jest poważny problem, jest, myślę, że znana każdemu trenerowi. Natomiast im wyżej idziemy, tym do tego przetrenowania jest doprowadzić łatwiej. W pierwszej lidze mecze odbywają się bardzo często systemem mecz w weekend i mecz na tygodniu. Czyli mamy tutaj już dwa mecze w tygodniu. W Plus Lidze, która swój kalendarz dyktuje tak, że pod transmisję meczy, jeśli chodzi o Polskę, przez anteny Polsatu, przez kanały Polsatu, niestety ten terminarz jest tak napięty, że chłopaki nie mają praktycznie w ogóle wakacji, nie mają praktycznie w ogóle przerwy od trenowania i ostateczny poziom, czyli ten elitarny reprezentanci Polski, którzy w ciągu całego roku mają około 4 tygodni wolnego, gdzie nie muszą się skupiać na siatkówce. To jest straszne, powiem szczerze, i przeraża mnie to, jeżeli myślę o tym, że miałbym tyle czasu spędzać na hali, bo oni w zasadzie, zaczynając okres przygotowawczy, znaczy generalnie tacy zawodnicy, reprezentanci Polski, oni nie mają okresu przygotowawczego w klubach, bo oni są w tym momencie na kadrze. Kadra, czy tak jak teraz będziemy mieli za chwilę, za 2-3 tygodnie bodajże, będziemy mieli Mistrzostwa Europy w siatkówce. Nasi reprezentanci cały czas trenują w tym momencie i niedawno wygrali Ligę Narodów. Po Lidze Narodów dostali tydzień wolnego,
I po tygodniu stawili się na zgrupowaniu w Zakopanem i teraz trenują, przygotowując się już do Mistrzostw Europy i do eliminacji, do kwalifikacji olimpijskich. W zależności od tego, jak długo te turnieje potrwają, a w przypadku Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce potrwają prawdopodobnie do samego końca, bo zakładamy, że będą grali, jeżeli nie w finale, to w meczu o 3. miejsce, czyli ostatniego dnia imprezy. Będą mieli tydzień i po tygodniu, nie tydzień wolnego, tylko tydzień bez gry. I po tym tygodniu zagrają kwalifikacje olimpijskie. Po kwalifikacjach olimpijskich będą mieli prawdopodobnie kilka dni przysłowiowego urlopu i będą musieli wrócić już do obowiązków klubowych, bo do tego ich zobowiązuje kontrakt. I teraz w zależności od tego, na co pozwoli klub, no to tyle będą mieli urlopu. No jest to straszne i w złym kierunku to akurat zmierza, bo tutaj gdzieś, mówię, na poziomie drugiej ligi nie ma tego problemu, bo my jesteśmy w stanie gdzieś tam się zregenerować, odpocząć. Te 2 miesiące wolnego sprawiają, że pod koniec tych 2 miesięcy to w zasadzie już trochę się tęskni za tą siatkówką i to jest właśnie bardzo dobry okres. Natomiast na tym najwyższym poziomie jest to przerażające i zmierza to w złym kierunku, także dlatego, że niestety nasza liga zamiast robić coś, żeby tym zawodnikom pomóc, to wydaje się rzucać coraz więcej kłód pod ich nogi. No wiadomo, że im więcej spotkań, tym więcej sprzedanych biletów, tym to się wszystko bardziej kręci, więc to pewnie... Tak, ale wiesz, powiem Ci, niestety przez to, że jest więcej spotkań, więcej sprzedanych biletów, tak jak mówisz, to spada poziom sportowy i mamy w tym momencie w Plus Lidze 16 zespołów, z czego 10 jest w stanie rywalizować między sobą na równym poziomie, a 6 pozostałych to zespoły, które dostają po prostu, brzydko mówiąc, lanie od tych najlepszych i rywalizują między sobą o to, kto będzie spadał z ligi. Może tak to powinno wyglądać, nie wiem, natomiast moim zdaniem, jeżeli tych zespołów byłoby trochę mniej, powiedzmy 10-12, to ta liga byłaby atrakcyjniejsza. Bylibyśmy w stanie transmitować te mecze tak jak to było kiedyś, czyli w systemie weekendowym. Od piątku do niedzieli rozegrać całą kolejkę i dać tym zawodnikom szansę na regenerację i odpowiedni trening, bo teraz wychodzą takie rzeczy, że zawodnicy grają mecz jednej kolejki w poniedziałek, a w środę grają już kolejną kolejkę i powiedzmy w poniedziałek grają mecz na szczycie załóżmy Jastrzębski Węgiel z Zaksą Kędzierzyn, którzy rywalizowali razem w tych elitarnych rozgrywkach także Ligi Mistrzów w finale, a za 2 dni któryś z tych zespołów musi mierzyć się z zespołem, który jest typowany do spadku. No i wierz mi lub nie, ale zawodnicy Zaksy nie mają takiej motywacji wychodząc na mecz z tymi najsłabszymi, bo oni 2 dni temu rozegrali mecz na szczycie, gdzie ten poziom emocji był po prostu gdzieś tam pod sufit w hali. I jedyne, co może trener w tym momencie zrobić, to dać szansę rezerwowym, którzy i tak wygrają prawdopodobnie 3-0. Rezerwowi najlepszego klubu wygrają prawdopodobnie ze Spadkowiczem 3-0. Więc no mówię, ten poziom jest wysoki, jeżeli chodzi o te pierwsze 10 zespołów, natomiast dalej, niestety im dalej w las, tym te zespoły są słabsze, tym poziom spada i być może jeżeli chodzi o telewizję, to tego nie widać, bo transmisję i tak dużo osób obejrzy, natomiast jak się obejrzy obrazki na przykład z meczów w Lubinie albo w Radomiu w tym sezonie, gdzie są wielkie, piękne hale budowane za, podejrzewam, niemałe pieniądze, no to niestety robi się trochę przykro, bo jeżeli mówimy o meczach reprezentacji, to nasi reprezentanci są w stanie zapełnić halę kilkunastotysięczną w Gdańsku, kilkunastotysięczną w Krakowie, czy mecze pomiędzy Zaksą a Jastrzębskim Węglem są w stanie zgromadzić kilkanaście tysięcy we Włoszech, gdzie Włosi kupowali bilety po to, żeby obejrzeć 2 polskie zespoły. Natomiast mecze w Lubinie, jeżeli gra Lubin z kimś słabszym z dołu tabeli, to jest tam w zasadzie garstka kibiców i nierzadko zdarza się, że na hali jest więcej kibiców z zespołu z topu,
czyli powiedzmy gra zespół słabszy z zespołem z Kędzierzyna czy z zespołu Jastrzębia na swojej hali, czyli na hali słabszego, a kibiców więcej jest tego zespołu mocnego, który walczy o te najwyższe cele. Więc nie wiem, czy nie lepiej byłoby troszeczkę zmniejszyć tą ligę w sensie ekstraklasę, a powiększyć pierwszą ligę, zrobić ją w podziale na grupy, żeby te zespoły, które nie radzą sobie sportowo w ekstraklasie, miały szansę pokazać, że są mocne, ale w pierwszej lidze, bo one faktycznie byłyby mocne i wtedy faktycznie może tych kibiców byłoby więcej, wzrósłby poziom pierwszej ligi, wzrósłby poziom ekstraklasy i ta atrakcyjność dyscypliny byłaby zdecydowanie większa, według mnie. Mhm. Grzechu, a jakbyś nie zważając na wszystko, na przykład mógł zabrać całą swoją rodzinę, dostał taki kontrakt, że nie musiałbyś już nic naprawdę robić i mógłbyś sobie wybrać klub, w którym byś chciał grać, niekoniecznie z Polski, to gdzie by to było? Jaki to by był klub? Wczoraj dyskutowałem o tym krótko z moją żoną i powiedziałem, że najchętniej otworzyłbym sekcję siatkarską w Realu Madryt, który jest moim ukochanym klubem, a takiej sekcji nie ma i byłoby to proste. Po prostu kocham Madryt jako miasto, kocham ten klub i uważam, że byłoby to dla mnie najlepsze miejsce. Natomiast no, to jest taka ułuda, bo w Madrycie siatkówki nie ma. Jeżeli miałbym wybierać klub, który istnieje, który jest siatkarskim ośrodkiem, to prawdopodobnie wybrałbym Trentino Volley we Włoszech. Jest to klub po pierwsze z wielkimi tradycjami, z wielkimi sukcesami, klub legendarny, klub, którego kibicem jest mój serdeczny przyjaciel i z tego miejsca chciałbym go też pozdrowić. On wie, że o nim teraz mówię. I jest to klub, w którym oprócz tego, co mówię, czyli oprócz tych sukcesów sportowych, no jest pięknie położony, bo jest położony w miejscowości Trento w górach we Włoszech, także coś pięknego. Okej. Grzechu, to dokończ teraz zdanie. Mój najwierniejszy kibic to? Moja żona i mój tata. Piękna sprawa. Tak. Dobra, Grzechu, to ostatnie pytanie na koniec, bo jesteś kibicem piłki nożnej, to już powiedziałeś, jakiego klubu. U nas przyjęło się mówić, że naszym sportem narodowym jest piłka nożna, co jak wiemy, można się z tym zgodzić albo nie, jest najbardziej medialnym sportem, ale wyniki w sumie nie przemawiają za tym, przynajmniej naszej reprezentacji. Co twoim zdaniem powinno się zmienić, żeby naszym sportem narodowym była siatkówka, która no bądź co bądź, można tak powiedzieć, Polacy są potęgą, jeśli chodzi o piłkę siatkową. Jak w ogóle to zmienić? Czy w ogóle jest szansa na to? Czy powinno być, nie wiem, większe trybuny, czy powinien być bardziej rozpropagowany przez jakichś takich ambasadorów jak Robert Lewandowski, to taki odpowiednik na przykład w piłce siatkowej. Jak to powinno wyglądać? No, w zasadzie powiedziałeś już wszystko pokrótce. To znaczy piłka nożna jest tak popularna, po pierwsze ze względu na to, że zdecydowanie więcej osób jest w stanie piłkę nożną oglądać naraz. Stadiony piłkarskie to stadion piłkarski to zazwyczaj około kilkunastu tysięcy plus kilkunastu tysięcy więcej kibiców naraz, co daje dużą przestrzeń klubom do tego, żeby zdobywać coraz to nowych sponsorów, którzy chcą faktycznie się reklamować na stadionach piłkarskich, no bo im więcej osób zobaczy reklamę, tym dla sponsora lepiej. Na mecze siatkarskie w tych największych halach, jeśli chodzi o reprezentację Polski, to tak jak już wspomniałem, wchodzi około 11-13 tysięcy chyba w Polsce. Są takie hale, czyli tam Ergo Arena, Tauron Arena w Krakowie. To są największe hale w Polsce i tam faktycznie te kilkanaście tysięcy na mecz wchodzi. I tutaj mamy dużą przestrzeń i jak widzisz, ten sport, jeśli chodzi o reprezentację, jest myślę w Polsce całkiem nieźle wypromowany, czyli reprezentacja polskich siatkarzy ma swoją renomę w Polsce. Ale jeśli chodzi o całą dyscyplinę, no to niestety daleko nam do piłki nożnej. I tutaj oprócz tych aspektów, o których już powiedziałem, czyli kibiców i sponsoringu, no to wchodzi jeszcze w grę aspekt medialny. Siatkówka jest sportem póki co jeszcze nieco zamkniętym. Powiem, o co mi chodzi. W piłce nożnej, jak
David Beckham zaczął się spotykać ze swoją obecną żoną, wtedy gwiazdą, już to jest Victoria Beckham chyba, tak? Już teraz nie jestem pewny, ale to była gwiazda muzyki. No to w zasadzie nikt się temu nie dziwił, to znaczy było to wielkie wydarzenie, porównywalne gdzieś tam z tymi wielkimi związkami hollywoodzkimi, natomiast nikt się temu nie dziwił, to było normalne, bo to były dwie wielkie gwiazdy, które się ze sobą spotykają. W Polsce, jeżeli spotyka się siatkarz ze znaną osobistością, nieważne czy jest to jakaś tam gwiazda, w cudzysłowie mówiąc celebrytka, czy jest to inna sportsmenka, siatkarka, to przez pewien czas muszą się kryć, znaczy nie muszą, ale się kryją i w ten sposób nie dają mediom sposobności do tego, żeby mówiono o nich, przez to, że mówią o nich, mówili także o dyscyplinie. Myślę, że jest to związane też z tym, że siatkarze to ludzie, którzy cenią sobie swoją prywatność, przynajmniej w większości siatkarzy, których znam, to właśnie tacy ludzie, którzy po prostu lubią przebywać w swoim domowym zaciszu, lubią to, że mogą wyjść na miasto i nikt ich nie zaczepia, nikt nie prosi o autografy, cenią to i gdzieś przez to, myślę, ta dyscyplina nie może się rozwinąć tak, jak się rozwinęła piłka nożna. Spójrzmy teraz na przykład na portale społecznościowe, które są teraz takim oknem na świat, oknem wystawowym, gdzie Cristiano Ronaldo, czyli najlepszy piłkarz, no powiedzmy, jeden z najlepszych piłkarzy świata, nie będę oceniał, kto jest teraz najlepszy, bo on prawdopodobnie najlepszy już nie jest, ale jest jednym z najbardziej znanych piłkarzy świata. Ma jakieś tam chore liczby instagramowe, tak, czyli tam, nie wiem, 100 milionów czy więcej, nie jestem w stanie teraz tego powiedzieć, a jeden z najbardziej znanych siatkarzy na świecie, czyli Wilfredo Leon, reprezentant Polski, ma w granicach może 2 milionów, może 3, także jest to przepaść. Jest to przepaść także dla sponsorów, którzy to widzą, tak? I jeżeli ktoś może wystawić produkt, który obejrzy 100 milionów, a drugi może wystawić produkt, który obejrzy 3 miliony, no to chyba sprawa jest oczywista, komu ten kontrakt zaproponują. No i tutaj podałem takie dwa skrajne przykłady, bo wiadomo, że ten Cristiano to jest taka postać ikoniczna, która nawet jak skończy karierę piłkarską, to i tak cały czas będzie na piedestale. No ale gdybyśmy powiedzieli tutaj o tych najlepszych Polakach, czyli na przykład najlepszy polski piłkarz Robert Lewandowski i porównamy go z najlepszym polskim siatkarzem, niech będzie Wilfredo Leon albo Bartek Kurek, którzy gdzieś tam powiedzmy są na tym poziomie sportowym najwyższym, no to mamy kolejną przepaść, tak? Po pierwsze, Robert Lewandowski, który nie kryje się ze swoim życiem osobistym, który na portale społecznościowe wrzuca gdzieś tam swoją rodzinę, oczywiście nie udostępniając twarzy swoich dzieci, co ja osobiście szanuję, ale myślę, że i tak dużo tego życia osobistego Robert pokazuje. Natomiast Bartek Kurek czy Wilfredo to są osoby, które, tak jak wspomniałem, lubią to życie ciche, lubią to życie takie powiedzmy w cieniu, nie muszą być na pierwszych stronach gazet i jakby im to nie przeszkadza, że nie mają iluś tam tych followersów na Instagramie, czy nie mają TikToka i tak dalej, nie muszą tańczyć jak Robert, żeby zdobywać sponsorów, im to nie przeszkadza, oni cieszą się z tego, co mają, są pogodzeni z tym, że tych pieniędzy nie ma. I celowo tutaj mówię o tych takich starszych siatkarzach, czyli właśnie Wilfredo czy Bartku, którzy wychowali się w takich czasach, że wiedzieli o tym, że siatkówka piłki nożnej nie przeskoczy. Natomiast jeżeli mówimy o młodym pokoleniu siatkarzy, to jest to zupełnie inna sprawa. I tutaj prym wiodą przede wszystkim dwa nazwiska, czyli Tomek Fornal i Norbert Huber, czyli także nasi reprezentanci Polski, zawodnicy elitarni, bo zawodnicy, którzy grali w finale Ligi Mistrzów, Norbert w zespole Zaksy i Zaksy Kędzierzyn-Koźle i zwycięzca Ligi Mistrzów, natomiast Tomek Fornal, Jastrzębski Węgiel i finalista tych rozgrywek.
I ci zawodnicy zdecydowanie inaczej podchodzą do całej tej sprawy z mediami. Oni lubią być na piedestale, oni lubią, jak się o nich mówi, oni lubią wiedzieć, że są na pierwszych stronach gazet, oni chcą, żeby kibice i kibicki piszczały na ich widok i oglądali się za nimi na ulicy, lubią rozdawać autografy, to widać i myślę, że to będzie szło w tym kierunku, żeby faktycznie tą siatkówkę otworzyć. Kolejna bardzo głośna sprawa medialna ostatnio to właśnie wspomniany przeze mnie Tomek Fornal, który zaczął się spotykać z którąś, już teraz nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie śledzę za bardzo tego środowiska, ale którąś z influencerek gdzieś tam związanych ze środowiskiem krakowskim. Tomek też pochodzi z Krakowa, więc nie wiem, może połączyło ich coś więcej niż tylko jakaś tam miłość instagramowa. Natomiast, tak jak mówię, gdzieś ta dyscyplina myślę, że pójdzie do przodu dzięki temu, że otworzymy się na świat, ten medialny. Bo jak zachęcić w dzisiejszych czasach młodzież do uprawiania danej dyscypliny? Jeżeli pokażemy, że jest ona atrakcyjna, że dzięki temu, że siatkarz gra w siatkówkę, występuje gdzieś tam w telewizji, w reprezentacji czy w klubie na wysokim poziomie, jest w stanie trochę zarobić, jest w stanie mieć fajne auto, jest w stanie mieć fajną dziewczynę, która również jest osobą popularną, no to myślę, że to trafi do młodzieży dzisiejszej. Jakkolwiek źle by to nie brzmiało, to taka jest prawda. Dzisiaj, żeby młody chłopak zaczął grać w siatkówkę, to musi widzieć, jakie są tego profity w przyszłości. Jeżeli on ma tylko i wyłącznie realizować swoją pasję, to on raczej za tym nie pójdzie. Jeżeli on widzi, że za tą pasją idą pieniądze, idzie popularność i idą liczby na Instagramie i TikToku, to on w to wejdzie i będzie tą dyscyplinę uprawiał. Czyli twoim zdaniem po prostu potrzebna jest taka iskierka, która rozpali to wszystko. Tak, jak najbardziej i ta iskierka już jest. I ta iskierka już jest i myślę, że ta siatkówka będzie coraz bardziej popularna. Kolejnym fajnym przykładem jest występ ostatnio na gali Cloud MMA, która okazała się, z tego co wiem, trochę niewypałem, bo... Byłego siatkarza. Tak, byłego siatkarza Zbyszka Bartmana. Wiele osób go za to krytykuje. Ja w pierwszym momencie także trochę go krytykowałem i się podśmiewałem. Natomiast uważam, że jeżeli chodzi o całą dyscyplinę i popularność, to jest to dobry ruch, bo co więcej osób usłyszy po prostu o siatkarzach. Jasne. Grzechu, największe twoje marzenie? Kurczę, chyba na ten moment jestem na tyle spełniony, że ciężko mi powiedzieć, jakie jest moje największe marzenie. Myślę, że jak najdłużej po prostu chciałbym żyć w takim stanie, w jakim jestem teraz, czyli nie mam żadnych problemów zdrowotnych, nie mam większych problemów życiowych i to jest dla mnie jak najbardziej spełnienie marzeń w tym momencie. Jeśli chodzi o marzenie sportowe, no to ponieważ tak mocno jestem związany gdzieś tam z klubem, w którym będę występował w najbliższym sezonie, to chciałbym go wprowadzić do wyższej klasy rozgrywkowej, co myślę nie jest niemożliwe, ale wymaga pewnego procesu. Grzechu, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Grzegorz Holczak, nauczyciel, siatkarz, trener przygotowania motorycznego i super gość prywatnie. Dzięki za rozmowę. Dzięki również, dzięki.